Cześć, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj film, który myślę, że może przydać się każdemu, kto planuje zakup dla siebie bądź dla kogoś bliskiego prezentu z Amazona pod choinkę na święta. Zawsze szukamy najbardziej optymalnych wyborów, więc dzisiaj postaram się Wam pomóc w wyborze Kindla. Nie najwyższych modeli, bo tych raczej nie są kupowane najczęściej. Poza tym ci, którzy kupują najwyższe modele, to raczej wiedzą, czego chcą, czego potrzebują, natomiast w gąszczu tych tańszych modeli można się po prostu pogubić. Dzisiaj, słuchajcie, Paperwhite 4, czyli już nie najnowsza, bo wyszła 5. generacja, ale jest droga seria Kindle Paperwhite, 4. generacja i również Kindle 10. Oba te modele, słuchajcie, pochodzą z 10. generacji, więc jest to jakby jedna generacja Kindli, natomiast ten model jest ciut starszy. Paperwhite 4 wyszedł, jeżeli dobrze pamiętam, na koniec w listopadzie 2018 roku. Kindle 10 wyszedł w kwietniu 2019 roku, ale tak jak powiedziałem, oba należą do 10. generacji. Oba mają również ten sam procesor Freescale NXP MX6 Solo Lite 1 GHz. Tutaj się tym nie różnią. Oba mają 6-calowy ekran, a reszta, no tutaj są pewne różnice. Słuchajcie, nie przedłużając, przejdźmy do materiału. No dobrze, słuchajcie, to mamy tutaj Paperwhite'a 4. Mamy informację o tym, że jest on w kolorze zielonym. Druga strona, parametry. Może dla porównania jeszcze wersja Kindle 10. Tutaj mamy, słuchajcie, a propos kolorów. Tutaj mamy biały i czarny tylko, a tutaj mamy czarny przód, a tył może być w różnych kolorach. Jest ich sporo. Zielony, chyba niebieski, czarny, biały, śliwkowy. Reszty kolorów nie pamiętam. Jeżeli chodzi o opakowania, są bardzo podobne, zbliżone, bym powiedział. Mamy informację o tym, że oba posiadają, słuchajcie, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, 6-calowy ekran. Kindle 10 jest chyba pierwszym modelem, który, słuchajcie, ma podświetlany ekran w serii tej podstawowej Kindla. Oba mają oczywiście Wi-Fi, 8 GB pamięci na pokładzie, z tym, że Paperwhite jest jeszcze wodoodporny. Przez godzinę na 2 metrach możecie go zanurzyć. IPX8 oczywiście, więc tutaj dla niektórych może być to różnica znacząca. Co do ekranów, słuchajcie, mamy 6-calowe ekrany, z tym, że ten ekran w Kindle 10 ma 167 ppi, ten ma aż 300 ppi, więc tutaj różnica jest na korzyść, chociaż jeżeli chodzi o samą wielkość ekranu, to oba mają ekrany 6-calowe. Takie zagęszczenie pikseli spowodowane jest tym, że rozdzielczość tego, czyli Paperwhite'a, jest wyższa i tutaj mamy, słuchajcie, 1072 na 1448 pikseli, 16 poziomów podświetlania LED. Tych LEDów jest, słuchajcie, 5, jeżeli chodzi o strefy. Tutaj mamy 4 LEDy do podświetlania, a rozdzielczość, która daje 167 ppi, to 800 na 600, taka standardowa. Oba, tak jak powiedziałem, 6-calowe. Tyle, jeżeli chodzi o parametry suche. Przejdźmy do zawartości opakowania. Paperwhite'a otwieramy. W środku oczywiście równie biedny zestaw, co w każdym Kindlu z tych podstawowych. A więc oczywiście posiadamy, słuchajcie, co dostajemy? Kable USB, mikro USB. Tu jest to samo, niczym się nie różnią. Teraz tak, jeżeli chodzi o same papierkologii, nie będę Wam pokazywał. Jeżeli chodzi o same ekrany, czyli to, co misiaczki lubią najbardziej,
to co jest najważniejsze w czytnikach e-booków, to słuchajcie, tak one wyglądają, jeżeli chodzi o ekrany zafoliowane. Tak z tyłu, tak? Kolory oczywiście z tyłu możecie sobie wybierać, to znaczy tutaj możecie wybrać pod warunkiem, że to będzie biały bądź czarny, a tutaj przód musi być czarny, a tył może być, tak jak powiedziałem, w różnych kolorach. I teraz słuchajcie, ciekawostka. Pomimo tego, że one są 6-calowe, to ramki w Paperwhite są niestety większe, co powoduje, że jest on, słuchajcie, jednak większy. Natomiast Kindle 10 jest grubszy. Co do rozdzielczości, no ja nie wiem, czy jest jakaś różnica. Ona jest widoczna lekko na ekranach. No, różnica między 300 ppi a 167 jest widoczna, ale szczerze, jeżeli nie zestawi się tych ekranów 1:1, to naprawdę te różnice trudno dostrzec. Ewentualnie w przypadku książek, słuchajcie, odblokujemy jeden, odblokujemy drugi, oba się budzą. Zaraz zobaczymy. Ok, tutaj coś mi mówi Kindle 10, ale ja teraz nie chcę z Tobą rozmawiać. Słuchajcie, no widać trochę, jeżeli wejdziemy na przykład na bibliotekę, to te ekrany się odświeżają oczywiście i podświetlanie może ustawimy, słuchajcie, na tym samym poziomie. Dajmy na przykład 24. Tutaj też damy 24. Jak to wygląda, słuchajcie? No wygląda to tak. No Kindle Paperwhite 4 jest może trochę lepiej podświetlona, aczkolwiek przyjemniej dla oka się czyta na białej wersji 10 chyba, bo te ramki po prostu nie kłują tak w oczy, tak? One się bardziej zlewają z ekranem jasnym. Co do kwestii rozdzielczości, no jest widoczna, ale to, tak jak powiedziałem, dopiero jak zestawimy te ekrany razem, tak? Możemy wejść do jakiejś książki, słuchajcie. Tu mam książkę o Raspberry. Tu macie porównanie obu ekranów i to, jak rozdzielczość wpływa na czytanie. To znaczy ona wpływa w ten sposób, że niestety więcej widzimy oczywiście na wyższej rozdzielczości. Więc tutaj mamy kolejny akapit już początek, a w wersji 10 widzimy niestety tylko ten pierwszy akapit. Słuchajcie, tutaj macie porównanie, jak wygląda kwestia rozdzielczości. Też widać, że trochę inaczej te menu się układa w przypadku wyższej rozdzielczości. Natomiast jeżeli chodzi o różnice tutaj, no to ja nie widzę ich jakichś drastycznych. Szczerze mówiąc, Kindle 10 w zupełności według mnie wystarcza. Aczkolwiek jeżeli komuś zależy, słuchajcie, na chociażby wodoodporności, to tutaj wtedy w zasadzie wybór jest prosty. Pozostaje Wam Kindle Paperwhite. Czy opłaca się dokładać do 5? No myślę, że w przypadku, jeżeli dla kogoś jest to pierwszy czytnik e-booków, to zdecydowanie nie. Wtedy raczej powinien się skierować w stronę Kindle 10. Względnie Paperwhite'a 4 też można rozważyć, jeżeli, tak jak powiedziałem, ta wodoodporność jest istotna. W przypadku Paperwhite'a jest jeszcze jeden plus, ponieważ no mamy tutaj, słuchajcie, większą pamięć ewentualnie dostępną. Mamy tylko 8 GB warianty w przypadku Kindle 10. W przypadku Kindle Paperwhite'a mamy też wersję 32 GB, chociaż szczerze mówiąc, jeżeli ktoś nie jest naprawdę molem książkowym, to myślę, że w zupełności mu te 8 GB wystarczy. Zwłaszcza, że ja, słuchajcie, do tej pory korzystałem z Kindle 4 generacji, Kindle 4 i jak widać nadal mi służy. Tam jest tylko 2 GB pamięci, więc no mówiąc wprost, jeżeli 2 GB mi wystarczy, to myślę, że większości czytelnikom wystarczy 8 GB wersja. Pamiętajcie też, że zawsze możecie podłączyć pod komputer swoje czytniki i je po prostu, słuchajcie, zrzucić zawartość pamięci, tak? Nie zawsze trzeba to robić zdalnie, jeżeli chodzi o wysyłanie tych danych. No tutaj jest oczywiście jeszcze plus taki, że mam w tym Kindlu sieć komórkową 3G, natomiast tutaj już takich wariantów nie ma, przynajmniej w tych egzemplarzach, które ja
posiadam. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie na temat Kindle, czy używacie jakichś czytników e-booków, czy macie jakieś doświadczenia, co wybieracie. Cenowo jeszcze na sam koniec. Standardowa cena około, no na polskim rynku najlepiej kupować oczywiście Kindle, słuchajcie, w Amazonie, tak? Była niedawno promocja około 300 zł na Kindle 10, teraz już wróciła do normalnej ceny około 400 zł. Ten standardowo myślę, że około 500 zł, 85 euro to są chyba takie promocje, które dosyć często bywają, ale nie przed świętami, nie w tym roku, na to nie liczcie. Jest tak naprawdę wybór, jeżeli nie potrzebujecie wodoodporności, większej pamięci, sprowadza się do tego, który z tych czytników jest dostępny. Najlepiej w Amazonie, żeby mieć bezpośrednio gwarancję od nich i oczywiście na który jest jakaś promocja. Co do kolorów, myślę, że biały jest mimo wszystko, pomimo tego, że niektórzy pewnie uważają, że nie jest na przykład dobry dla mężczyzn, ale te ramki, tak jak powiedziałem, mniej kontrastują, więc też może się lepiej czytać. A słuchajcie, i tak Kindle tak naprawdę lądują w pokrowcu, więc czy warto zwracać uwagę na wersję kolorystyczną? Jeżeli nie jest różowa, to myślę, że raczej nie. Łapki w górę oczywiście motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Jeżeli nie zasubskrybowaliście kanału, to proponuję zrobić to teraz. Najlepiej z dzwoneczkiem. Hej, hej!